Witam wszystkich. W tym odcinku zajmiemy się tworzeniem kopii systemu dla naszych Hackintoszy. Ostatni taki odcinek na ten temat był dokładnie 3 lata temu na YouTube i od tej pory trochę się zmieniła się wersja oprogramowania, także uważam, że ten temat wymaga odświeżenia. W ogóle dlaczego robimy kopię systemu? No to jest trochę tak, jakbyśmy jechali w dalszą drogę samochodem bez koła zapasowego. W momencie, kiedy złapiemy gumę, czekają nas spore problemy. To samo jest z Hackintoshem, z komputerem. Jeżeli nie mamy kopii zapasowej, a padnie dysk, w zasadzie nie mamy niczego, no to pozostaje wizyta w serwisie. A przecież nie o to chodzi. Wszystkie nasze nowe komputery posiadają zawsze kopię systemu albo na pendrive'ie, albo na dysku SSD. Jest to dokładnie lustrzana kopia systemu, gotowa od razu do użycia. I o to właśnie chodzi, żeby w razie awarii dysku móc postawić system w ciągu kilkunastu, kilkudziesięciu minut. I tutaj przedstawiam Wam sposoby, w jaki sposób, jak można tą kopię zrobić, jak potem z niej korzystać. Będziemy korzystać tutaj z programu Carbon Copy Cloner. Carbon Copy Cloner 6. Możemy sobie ściągnąć wersję 30-dniową i oczywiście możemy zakupić jakąś pełną wersję, chociaż one w działaniu niczym się nie różnią. A oczywiście po 30 dniach ta wersja trialowa przestanie działać. I teraz tak, tu jeszcze odnośnie wymagań systemowych musicie uważać, iż Carbon Copy Cloner 6 działa na tych nowszych systemach, znaczy nowszych Sonoma, Ventura, Monterey aż do Cataliny. I potem starsze systemy obsługiwane są przez Carbon Copy Cloner 5. Tak, to pokazywaliśmy tam 3 lata temu na YouTubie. I teraz tak, tutaj mamy system wystartowany z dysku takiego 120 giga. Jest to pomocniczy dysk, jaki dodajemy do nowych komputerów, aby mieć ten zapas właśnie. Mały dysk 120 giga SSD. I teraz przeniesiemy sobie zawartość tego dysku, zrobimy kopię, dosłownie lustrzaną kopię na dysk docelowy 1 terabajt. I tak, przed taką operacją dysk docelowy musimy sformatować, najlepiej właśnie go sformatować przed tą operacją. Tu jest dysk ADATA 1 terabajt. Dysk ten formatujemy, my sobie go tu nazwiemy, powiedzmy Max System 16 dla odróżnienia. Musi być format APFS i partycja GUID. No i tutaj dajemy Erase i czekamy, aż nam sformatuje. No i mamy tutaj nasz dysk. Teraz uruchamiamy program Carbon Copy Cloner. Ja już go sobie tutaj wcześniej zainstalowałem. Zresztą instalacja jest banalna, także nie będę pokazywał, jak instalować ten program. Na razie wersja trialowa, dobra. I teraz tak, tutaj macie dwa okienka. Source to jest właśnie dysk, który chcemy skopiować. Destination dysk docelowy. Czyli chcemy skopiować tą 120 giga na dysk właśnie docelowy 1 terabajt. Czyli po prostu wybieramy sobie w oknie source i źródło, wybieramy sobie ten dysk 120 giga, w drugim okienku wybieramy dysk 1 tera i tutaj musicie kliknąć prawym klawiszem myszy i tu jest coś takiego jak Legacy Bootable Copy Assistant i właśnie ta opcja musi być tutaj włączona, ponieważ inaczej nasz dysk może nie być dyskiem bootowalnym. Czyli pod prawym klawiszem myszy to jest, włączamy sobie tutaj tą opcję, pyk. Tu musimy jeszcze potwierdzić, ponieważ tu jest komunikat, który informuje nas, iż na dysku Max System 16 wszystko dosłownie zostanie wykasowane. Czyli potwierdzamy Erase. Klikamy teraz na Start i rozpoczyna się proces klonowania.
To będzie dokładna kopia tego dysku. Tutaj nie będziemy czekać na koniec, to przyspieszymy oczywiście na wideo to nagranie. I teraz tak, ważna sprawa, dlaczego nie korzystamy z Time Machine, ponieważ Time Machine nie da nam dokładnej, lustrzanej kopii systemu, jaki potrzebujemy w przypadku Hackintosha. Time Machine możemy się wspomagać, owszem, w czasie, gdy stracimy jakieś pliki, chcemy wrócić do systemu sprzed tam tygodnia, miesiąca, coś takiego. Natomiast taką dokładną, lustrzaną kopię systemu robi właśnie Carbon Copy Cloner i o to nam tutaj chodzi. Tak jak widzimy, no backup successful, czyli wszystko przeszło OK. Jak widzimy, kopiowanie z dysku SSD na dysk NVMe jest bardzo szybkie. To jest około 30 giga, no ale to niecałe 2 minuty. I na tym się kończy rola programu Carbon Copy Cloner. Mamy dokładną kopię partycji Maca, zarówno na jednym, jak i na drugim dysku, łącznie z plikami systemowymi. Tutaj jest wszystko po prostu. Pliki systemowe, nasze pliki prywatne, jakieś aplikacje, cały dysk. I teraz tak, no taka kopia, jak zrobiliśmy tutaj, na Hackintoshu się nie uruchomi. Z tego powodu, że istota Hackintosha to jest EFI. W zasadzie bez EFI nie ma Hackintosha. W partycji EFI są wszystkie sterowniki, ustawienia, no po prostu wszystko, co jest potrzebne do działania Hackintosha. Także tutaj mamy partycję Macową, natomiast ukrytą partycję EFI musimy sobie dopiero skopiować z tego dysku właśnie Mac System 15 na Mac System 16. I teraz tak, klikamy tutaj wchodzimy do Launchpada, otwieramy program Open Core Configurator. Program ten otwieramy w tym celu, aby po prostu zamontować te partycje EFI ukryte i skopiować potem już Finderem całe EFI. Czyli tutaj sobie montujemy partycję dysku źródłowego. Jeszcze raz. Dobra, tą partycję otwieramy. Nie, to jest akurat druga partycja. Teraz dysk źródłowy jest tutaj. I teraz tak, tutaj mamy EFI EFI z tego dysku 120 giga. Natomiast tu jest partycja EFI dysku 1 tera, ona jest pusta. Czyli w tym wypadku sobie tutaj przeciągamy cały katalog. Cały katalog przeciągamy i kopiujemy. No i teraz mamy już skopiowaną partycję EFI. Te dyski się już niczym nie różnią. Jest to dokładna kopia naszego systemu, z którego możemy wystartować. Teraz sobie wystartujemy właśnie z dysku 1 tera i zaraz wrócimy do dalszej części tego nagrania. I teraz jesteśmy już po restarcie systemu. Możemy sobie tutaj sprawdzić w Disk Utility, jak to wygląda. I widzimy, że dysk 1 tera, w tym momencie jest to dysk, którego wystartowaliśmy. Jest to dysk bootowalny. No i dysk Mac System 15, 120 giga, z którego robiliśmy system. Teraz to, że to jest dysk, właśnie wystartowaliśmy z tego dysku, no to świadczy tutaj to, iż nie możemy go skasować. No 1 tera nie można skasować, ponieważ jest to dysk już systemowy. Natomiast no, ten drugi dysk można go skasować w tym momencie, ponieważ no, jest to jako dysk drugi, pomocniczy, że tak powiem. I teraz tak, no taką kopię oczywiście można sobie robić tutaj na odwrót, czyli jeżeli byśmy chcieli zrobić teraz kopię naszego dysku 1 tera, no to wybieramy tutaj 1 tera jako źródłowy, docelowy ten Mac System 15,
włączamy opcję Legacy Copy Assistant. Oczywiście tutaj niekoniecznie musi być dysk, może być pendrive SSD, tylko to musi być szybki pendrive z szybkim zapisem i odczytem, zwłaszcza z szybkim zapisem, także polecam pendrive'y SanDiska. One są najlepsze właśnie do robienia takich bootowalnych kopii systemu. Także nasze oprogramowanie również wysyłamy na pendrive'ach SanDiska, ponieważ są one najlepsze do tych celów. I teraz powiemy sobie o drugim sposobie robienia kopii systemu macOS. Będzie to kopia systemu w formie pliku, czyli jakby taki image, backup image tego systemu. Jest to dość fajna forma robienia kopii, aczkolwiek wymaga drugiego komputera z systemem macOS. I tutaj widzicie na przykład na tej rozpisce, iż jeżeli robimy kopię systemu Sonoma w formie takiego pliku, to komputer nie może być starszy, nie może mieć starszego systemu niż Catalina, a najlepiej to jest Pixur, Monterey, Ventura, Sonoma. Na starszych systemach po prostu nie odzyskacie takiej kopii z tego powodu, że sam program się nie uruchomi. Tutaj kopie tego systemu są u nas na naszym serwerze, gdzie mamy oprogramowanie do różnych komputerów. Tutaj możecie zobaczyć, jest macOS, na przykład Monterey Backup Image. Są to właśnie takie pliki, system w formie pliku do ściągnięcia. Natomiast my sobie tutaj zrobimy tą kopię teraz. I tak, programem Carbon Copy Cloner 6 wybieramy źródło, czyli chcemy zrobić kopię systemu tego na 1 tera. I Destination wybieramy tutaj New Disk Image, czyli nowy image obraz tego dysku systemowego. I tak, najlepiej to zrobić na oddzielnym dysku. Tu mamy taki przygotowany dysk pod tytułem dane i na tym dysku robimy sobie ten image właśnie. Wybieramy sobie tutaj dane, tu nam się to zapisze i wybieramy image format, najlepiej jest read write, czyli że można dopisywać ewentualnie jakieś tam dane jeszcze. Dajemy OK. I tutaj sobie wybieramy oczywiście to Legacy Bootable Copy Assistant, po to, żeby był to bootowalny dysk. Wciskamy tutaj tą opcję. Pozwalamy zapisywać w formie tego pliku. No i dajemy tutaj Start. I tak, tutaj widzimy, iż kopiowanie zakończyło się sukcesem. Zobaczymy sobie ten plik, który się tutaj utworzył. Właśnie to jest tego typu plik. Około 34 GB, a więc dokładnie tyle co system. I to jest właśnie kopia bootowalna całej partycji macowej. Natomiast oczywiście do dalszego odzysku będzie nam potrzebna jeszcze kopia EFI, czyli sobie kopiujemy tutaj, montujemy nasz dysk źródłowy, partycję EFI, otwieramy ją. I żeby mieć pełną taką kopię, musimy mieć zarówno ten plik właśnie macowy, jak i partycję EFI.
No i to jest taka dość fajna forma trzymania właśnie backupu, z tym, że musimy mieć drugi komputer z systemem Mac i to nie może być jakiś system archaiczny, tylko w miarę sprzed tam 3, góra 4 lat. Teraz sobie zrestartujemy komputer i jeszcze raz zrobimy odzysk tej kopii systemu. I teraz dołączyliśmy tutaj dysk na USB, również 120, dysk pusty oznaczony jako Mac System 16 tak samo i odzyskamy teraz tą partycję systemową, którą zrobiliśmy tutaj z tego pliku. Czyli uruchamiamy Carbon Copy Cloner 6. I tutaj wybieramy sobie Restore Task, czyli odzyskiwanie. I tutaj tak, wybieramy źródło. W tym wypadku źródłem będzie właśnie ten plik Restore from Disk Image. Tutaj on był na danych. Klikamy. O, on tutaj już pokazuje właśnie, rozpakował się wstępnie. I tutaj wybieramy w drugim oknie dysk docelowy. Dyskiem docelowym będzie właśnie ten Mac System 16, który dołączyliśmy sobie tutaj na USB. Oczywiście tu również musimy dać to Bootable Copy Assistant i wciskamy na Start. To zajmie trochę dłużej, ponieważ dysk jest na USB, on nie jest podłączony bezpośrednio do komputera. Ale na wideo to oczywiście skrócimy to nagranie. Jeszcze tutaj uwagi odnośnie właśnie kopiowania, że tak powiem, programowego. Carbon Copy Cloner jest dosyć wybrednym programem, robi swoje funkcje bardzo dobrze, aczkolwiek jakakolwiek zmiana w systemie plików powoduje, iż ta kopia nie zrobi się. To znaczy, jeżeli na przykład mamy jakieś dodatkowe pliki wgrane na przykład programem Open Core Legacy Patcher, na przykład do karty Wi-Fi, czyli robimy jakieś zmiany w plikach systemowych Maca, to niestety nie zrobimy tej kopii systemu. Także musimy na to uważać i przed taką kopią odinstalować wszystkie dodatkowe sterowniki, czy to do karty Wi-Fi, czy do karty NVIDIA. Po prostu musi to być natywny system Mac OS. No niestety tak jest i tutaj nic na to nie poradzimy. Tutaj musi być dokładnie system, w którym nie ma żadnych zmian. Także wszystkie te dodatkowe sterowniki odinstalowujemy sobie przed robieniem kopii systemu. Jeszcze trzeci sposób, w jaki możemy sobie zrobić idealną kopię systemu Mac OS na Hackintoshu, jest to kopiowanie sprzętowe za pomocą różnego rodzaju kieszeni na dyski, tam 2,5 cala SSD, czy nawet te najnowsze NVMe, które mają opcję klonowania sprzętowego. Wtedy klonujemy bit po bicie cały dysk i to jest dokładna kopia partycji Maca i partycji EFI. I tutaj oczywiście ma to swoje wady i zalety. Wada jest taka niestety, że jeżeli mamy mniejszy dysk, powiedzmy 120 giga i kopiujemy na dysk 1000 giga, to na tym docelowym dysku będzie 120 giga. Także z mniejszego dysku na większy nie ma to sensu. Natomiast jeżeli chcemy robić takie kopie na przykład z 1 tera na 1 tera, no to jak najbardziej. Metoda jest bardzo prosta, bo wystarczy włożyć dysk źródłowy, dysk docelowy i oczywiście nacisnąć przycisk tam kopiuj klonę. Tylko oczywiście nie należy się tutaj pomylić, bo jeżeli zrobimy to w odwrotnej kolejności, no to zmarzemy sobie ten dysk
źródłowy, także uczulam tutaj na to, żeby nie zrobić jakichś błędów. No, jest to taka metoda dość może nieznana, ale jednak jest sprawdzona przez nas. Kopiuje się cały dysk, wszystkie partycje bit po bicie. No i tutaj już wyciągając wnioski, w każdym razie ważne jest, żeby mieć tą kopię systemową, jakiś zapas, no przynajmniej partycję EFI, żeby móc po prostu w razie czego, jeżeli ten dysk padnie, odzyskać to wszystko, no i przystąpić do pracy. Także w tym odcinku to już wszystko. Zapraszam na nasze następne produkcje.